jaki pogłos. Maszynę ma taką, gówniane. Mam 12 stref. Dzień dobry, dzień dobry. O, jaki pogłos. Witam Was serdecznie. U nas nieziemskie, egipskie upały, wobec tego ja sobie znalazłam pracę w środku budynku, gdzie mam chłodek. Ruszamy już. Dopiero ruszamy z wykończeniem warsztatu, bo już trochę się nam schodzi ten warsztat, wobec tego ogród jest zrobiony, się tylko podlewa, bo w międzyczasie uruchomiliśmy również sterownik nawodnienia, więc jest już praktycznie zautomatyzowane nawodnienie. No, trzeba tam od czasu do czasu się przejść, tylko czy wszystko jest w porządku, ale mniejsza z tym. Ja w końcu mogę ruszyć z pracami remontowymi. Pewnie wiele osób czeka na takie prace u nas, ale szczerze powiedziawszy, trochę zajęło nam ogarnięcie ogrodu, ale powoli ruszamy już z remontem. Na pierwszy plan idzie warsztat i wykończenie warsztatu w międzyczasie oczywiście, a ja jeszcze planuję już pracę w kuchni, jakby to powiedzieć, pracę w kuchni, czyli będę murować, wykańczać ścianę będę też pewnie tynkować gliną tam, gdzie nie będzie kafli. A jeszcze w międzyczasie będziemy stawiać wiatkę małą, ale o tym już wkrótce. A teraz pokażę Wam, co działam w warsztacie. Jak już wspomniałam, w budynku jest chłodek, jest przyjemny chłodek i nie jest taka duchota. U Was pewnie też są potężne upały i siedzicie, chowacie się w domu. Niestety u nas też podobnie. Wobec tego szukamy ochłodzenia w budynku. Co ja teraz robię? Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo jest bardzo duży pogłos. Wszystkie okna oklejam. Teraz zostały mi jeszcze tamte dwa do zrobienia. Dlaczego? Po co? Bo bierzemy się za szlifowanie posadzki. W tej czynności będzie nam pomagał Janek, którego już oczywiście poznaliście z wcześniejszych odcinków. On ma taką maszynę, i tam są zamocowane tarcze diamentowe i będziemy wygładzać jeszcze posadzkę, zdzierać to tak zwane mleczko cementowe przed malowaniem, bo bym chciała malować ściany, więc najpierw musiałam zeszlifować tu, bo wiadomo, będzie się tu mega pylić, potem się to zbierze, położy się folię i będzie można malować ściany. No i po to właśnie jest mi potrzebne zabezpieczenie wszystkich okien. A to, moi drodzy, jest sterownik, który powiedziałam przed chwilą, że zamocowałam. Proszę bardzo, to jest sterownik dedykowany do naszego systemu. Wszystko jest tu powprowadzane, proszę bardzo. Sad, dziurka od klucza, szklarnia 4. Co tu mamy? Borówki. Mam 12 stref wstawionych. I one wszystkie mają ustawienia. Ja to wszystko robię przez aplikację, nie robię tego tutaj przez sterownik. Wystarczy, że sterownik ma dostęp do internetu i ja już resztę załatwiam poprzez aplikację w telefonie. Fajna sprawa. Owszem, no wymaga prądu. No dobra, wymaga prądu. Natomiast pobór tego prądu jest naprawdę minimalny. W razie gdyby tego prądu nie było, no to ja mogę po prostu też sterować zaworami ręcznie, więc nie ma z tym problemu. Bo tutaj pamiętacie, moi drodzy, stały meble. Tu stała szafa, a tu stała komoda. I szafę wynieśliśmy sobie do stodoły, a komodę razem z Adamem udało nam się przetransportować na razie tam i ona sobie na razie tam czeka. Potem jak już wykończymy warsztat, z powrotem prawdopodobnie wróci tutaj. Także nie wynosiliśmy jej daleko. No i ja teraz muszę wykończyć jeszcze te 2 okna, tak jak wspomniałam. Zabezpieczę sterownik, żeby się też nie zabrudził i wszystko tak naprawdę, resztę mam już pozabezpieczone. Rozdzielnice mam zabezpieczone, więc będzie można szlifować. Janek dojechał i wymieniamy teraz tarcze na nowe. Znaczy on wymienia, ja to tylko asystuję. Dlatego, że te stare to już nie miały nic. Spójrzcie, jakie zdjęte. Teraz wymieniamy na nowe i będziemy... Janek, znaczy się, będzie szorował. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Dlatego, że na tych starych
tarczach. Tutaj już szlifował, wczoraj sprawdzał. No i coś tam się wyszlifowało, wygładziło się, ale to, no, jak było przed chwilą widać, diamentu to już na tarczy nie ma, wobec tego to tylko takie gładzenie. Sprawdzimy, jak teraz będzie działać wszystko. Po wymianie oczywiście tarczy. Dzień dobry, witam Was na drugi dzień po szlifowaniu posadzki. Chciałam Wam pokazać, jak to wyszło. Ogólnie uważam, że jest dobrze. Jest bardzo ładnie. Widać ewidentnie, że się powierzchnia wyrównała jeszcze bardziej. Uwydatniły się niedoskonałości tej posadzki. Niestety powychodziły pewne rzeczy i będzie to wymagało niestety napraw. O co chodzi? Beton, który dostaliśmy, był rzadki. Był za rzadki, dlatego wypłynęły z tego betonu cząsteczki drewna. Nie wiem, beton był zanieczyszczony drewnem, więc powyłaziły takie elementy. Spójrzcie. O, tutaj to już jest w sumie wyłuskane, ale spójrzcie. Tylko że ja to teraz robię paznokciem, ale... O, widzicie, to się rusza i przez to, że to się rusza, ja to będę musiała wszystko... O, proszę bardzo. O, to nawet nie jest też beton. Co to jest? Nie, drewno. Nie wiem, coś, co było lżejsze i wypłynęło i przez to, jak Janek zeszlifował posadzkę, to wszystko się uwydatniło. No i to tak zostać nie może. Druga kwestia to są te włókna, które zostały dodane w celu zbrojenia rozproszonego. Niestety ono też wypłynęło miejscami i tu na przykład się fajnie zatarło, nie ma problemu. Farba to przykryje, ale na przykład są takie miejsca, o, spójrzcie. Ja muszę wziąć po prostu nożyk albo nożyczki i to uciąć, tak? Bo nie może tak być. No i przez to, proszę bardzo, widzicie? Takie dziury. Ja będę musiała wziąć masę jakąś i po prostu to niestety wyrównać. O, tak to wygląda. Te włókna niestety też nie wyglądają najlepiej, ale ja z tym tu już raczej chyba nic nie będę robiła. Po prostu farba to zakryje i liczę się z tym, że takie wzorki na posadzce będą. Natomiast tego zostawić nie mogę. To wszystko jest do wyjęcia i wyrównania jakąś masą naprawczą. I jeszcze jest kwestia pęknięć. Niestety posadzka bardzo mocno pękła miejscami. Spójrzcie, tutaj taka rysa. Ja już położyłam folię. Teraz patrzycie przez folię, ale rysa jest potężna i też będę robić takie zszywki, żeby nie rozchodziło się bardziej. Widzicie? Żeby się to nie rozeszło i to po prostu zamaluję farbą. Ale poza tym spoko to wygląda, no moi drodzy. To jest dla nas tylko warsztat. Zrobię konieczne rzeczy, które muszę zrobić, żeby ten beton nie wyszczerbywał się, tak? Czyli nie pogłębiały się jego uszkodzenia, ale poza tym ja nie będę go, że tak powiem, głaskać. Kolejny etap to jest malowanie. Ja w tej chwili czyszczę już tynk z kurzu i drobinek. Po tynkowaniu zostaje bardzo dużo, spójrzcie, luźnego tynku, luźnych kamyczków, albo takie elementy,
które są z narzucania, tak? W innym miejscu tynk był narzucany. O, ja to muszę po prostu, oczywiście nie ręką, pacą będę to ściągać. O, tak jak tu widać, świetnie. Widać luźny tynk tutaj. Luźne kamyczki. I na suficie, spójrzcie, po prostu od narzucania na ścianę narzuciło się trochę na sufit, bo przecież sufit był robiony pierwszy. Wobec tego to wszystko, pięknie to widać, spójrzcie. Wszystko to ja będę pacą ściągać przed malowaniem i po prostu szczotą zdzierać. Posłużę się moim oczywiście rusztowaniem, który widzieliście już używałam przy budowaniu pieca. I teraz też się tym posłużę akurat. Oczyszczę sobie to pomieszczenie i ono będzie gotowe do malowania. Tutaj już sprzęt mi czeka. Częściowo tutaj, spójrzcie, folię położyłam. Zacznę od tego narożnika. Tu już jest oczyszczony tynk. Te otwory okienne są oczyszczone. Różnica jest bardzo duża. Na suficie nie ma już takich elementów luźnych. Przyniosłam sobie już wszystkie wiaderka, jakieś farby, którą będę malować. Plan docelowy pierwotny był taki, że będę malować wapnem, ale stwierdziłam, że jeden ciort tak naprawdę i kupiliśmy taką zwykłą farbę akrylową, oddychającą i też będzie ok. Robimy to oczywiście agregatem malarskim, nie będę tego teraz malować pędzlem czy wałkiem, bo nie mam na to siły, że tak powiem. Agregatem po prostu będzie szybciej. Następny etap to jest, i tutaj już nie wiem, tu mam zagwozdkę, czy najpierw położymy elektrykę, kiedy już ściany będą pomalowane, czy najpierw będziemy malować posadzkę. Tutaj nie wiem. Wydaje mi się, że będzie można spokojnie, powoli już ruszać z elektryką. W czasie, kiedy na przykład będą schły te naprawione elementy w posadzce, nie? To ja sobie powoli zacznę kłaść elektrykę. Schowam ten kabel, to jest nasze przyłącze do części mieszkalnej. Doprowadzimy zasilenie do sterownika nawodnienia, który tam jest, bo w tej chwili, jak widzicie, ciągnie się po posadzce. Tymczasowo ma po prostu takie zasilanie. Brudna robota trochę teraz, bo będzie się kurzyć i będę cała w piachu, no ale trzeba to zrobić, żeby móc iść dalej. Przygotowanie farby. My zrobimy tutaj taki mały miszmasz i nie będziemy używać farby tak jak zaleca producent, oczywiście z pełną świadomością, że coś tam może się nie udać, ale robimy taką kombinację na zasadzie pierwszą warstwę chcemy znacznie bardziej rozcieńczyć. Chcę, aby ta farba dobrze wypełniła te pory, takie szczelinki, które są w strukturze tynku. Tynk cementowo-wapienny z reguły ma strukturę taką gruboziarnistą, tak jak widzicie. Oczywiście można się pokusić i zrobić tak zwaną warstwę finiszową i wtedy można zrobić z takiego drobniutkiego bardzo piasku, wtedy to taka się szlichta zrobi piękna. No ale nam nie chodzi o to, żeby w warsztacie robić tutaj nie wiadomo jakie pałace. Chodziło nam o to, żeby po prostu ściany były czyste i w miarę równe. Dlatego jak widzicie, struktura tynku cementowo-wapiennego jest taka gruboziarnista. Jak się przyjrzycie, są takie szczelinki. I ja właśnie dlatego chcę rozcieńczyć tą farbę znacznie bardziej niż zaleca producent. Dlatego, że chcę, żeby właśnie farba dobrze weszła w te takie nierówności i pierwsza warstwa już nam przykryła te nierówności. A druga warstwa z kolei, ona już nam wykończy i ja tutaj będę robiła rozcieńczenie farby wodą do 10%, tak jak dopuszcza producent, natomiast pierwszą warstwę rozcieńczyłam do 30%. To jest dużo, ale to ja chcę sprawdzić i zobaczyć, jak to faktycznie pokryje mi tutaj te nierówności i tą strukturę ściany. Dlatego ja sobie tutaj już przygotowałam wiaderka, przygotowałam wodę, miarkę i tutaj odmierzyłam sobie już 5 litrów farby
i dolałam odmierzoną ilość wody do 30 około procent. Ja nie mierzę tego idealnie na wadze, wobec tego może być plus minus. Zobaczymy po prostu, jak będzie mi się z taką rozrobioną farbą pracować. A może ona okaże się, że jeszcze jest za gęsta, ja nie wiem, zobaczę. Po prostu ja wiem, że gęsta farba nie pokryje mi tej struktury, wobec tego muszę znaleźć złoty środek. I ja sobie teraz tutaj sprawdzę gdzieś na ścianie, jak będzie wyglądać mi taka rozcieńczona farba. Tutaj gdzieś sobie sprawdzę tam, gdzie planowane są po prostu zabudowa szafkowa. Ja teraz będę najpierw malowała sufit. W przerwach być może będę malowała ścianę tak mniej więcej do połowy, czy może troszkę niżej. Zobaczę, jak mi pozwoli rusztowanie. Dolną część to ja będę już malowała raczej z kartonem tutaj, bo będę kładła sobie tutaj kartony, ponieważ agregat malarski mi tą folię zdmuchnie. Ja muszę mieć położone coś znacznie sztywniejszego i wtedy będę mogła sobie domalować do samego dołu. Taki jest właśnie plan. No, jestem ciekawa, zobaczymy. Muszę znaleźć przede wszystkim odpowiednie ustawienie tego, tak żeby dobrze ustawić ciśnienie powietrza, żeby ustawić dobrze szerokość malowania. Tak wyszedł mój test. Tak jak mówiłam wcześniej, że zrobię, tutaj jest mniejsza ilość farby, bo tutaj na pistolecie ustawia się ilość farby, jaką ma pobierać pistolet. I tutaj jest mniejsza ilość farby, a tutaj jest już większa o 1 stopień ilość farby. I w obu przypadkach są to 2 warstwy. Także jest ok. Tak uważam, że chyba rozcieńczenie tej farby jest wystarczające. Spójrzcie, pokrycie otworków, no tak jak ten, w środku nie jest pokryte, ale druga warstwa bez problemu to już pokryje, bo tu są 2 warstwy, tak jak powiedziałam, ale tej farby rozcieńczonej, tak? A ja mówiłam Wam, że tą warstwę drugą będę w znacznie mniejszym stopniu rozcieńczać, także i krycie będzie znacznie lepsze. No, powiem Wam, że będzie ok, będzie ok. Biorę się teraz w takim razie za sufit i zobaczymy, jak to wyjdzie na suficie. Zrobiłam sobie taką ochronę platformy, bo tutaj szkoda by było ubrudzić. Jest taka płyta, więc nie chciałabym jej zabrudzić farbą. Aluminium to, moi drodzy, to się zmyje. Ja sobie później karczerem wymyję, a platforma nie bardzo. Dzisiaj mamy drugi dzień po malowaniu, czyli farba już
zupełnie wyschła. Są bardzo duże prześwity tego, no to było oczywistość. Wszystko też zależy po prostu od struktury, jak tynk jest gładszy, lepiej zatarty, mniej takiego ostrego piachu, to farba jest ładniejsza, a jak mamy gorzej zatarty, to jest bardziej, prześwit taki szary jest bardziej. Wcześniej Wam mówiłam, że zrobię zgodnie z instrukcją producenta 10% rozcieńczenie, ale stwierdziłam, że zrobię jeszcze inaczej, zrobię 20% rozcieńczenia. Farba jest bardzo gęsta, wobec tego boję się, że mi ten pistolet nie będzie tak dobrze nakładał tej farby i zrobię ją rzadszą. Szczególnie, że to jest to miejsce pomalowane 2 razy. To czy to? O to. Chyba. Nie pamiętam już. To albo to, ale oba są białe, wobec tego to. Wobec tego przy dwukrotnym malowaniu farbą rozcieńczoną 30% już jest, spójrzcie jakie jest dobre krycie. Wobec tego myślę, że 20% też będzie ok. A jak będą jeszcze jakieś prześwity, to wtedy po prostu miejscowo pistoletem te prześwity zamaluję i tyle. Nie będę się za bardzo tym przejmować, dlatego że to jest warsztat. Ma być biało, czysto, ale tu nie będę miała pałaców. Jedziemy z tym koksem i malujemy drugą warstwę. No dzień dobry. Kolejny dzień walki, dlatego że już jestem po pewnych pierwszych wnioskach. Pierwszy wniosek to rozcieńczenie, jakie zastosowałam na początku. Wydaje mi się, że jest trochę za duże. Pokażę Wam sufit, może dla przykładu. Tutaj mamy sufit, widzicie te zacieki? Tutaj. I teraz tak, miejscami fenomenalne krycie, tak jak tutaj. Krycie jest prawie dobre. Nie mogę powiedzieć, że idealne, ale prawie dobre. Natomiast tutaj krycie jest gówniane. I teraz to rozcieńczenie po prostu jest to drugie prawdopodobnie, nie to pierwsze. To drugie rozcieńczenie, czyli 20% jest za duże. Prawdopodobnie gdybym zastosowała tak, jak producent nakazywał 10%, to bym się teraz nie bujała z kolejną warstwą na suficie. Natomiast tutaj ta pierwsza warstwa miała 30% rozcieńczenia i uważam, że chyba tak trzeba zostawić, dlatego że ta pierwsza warstwa lepiej pokrywa te nierówności na tej ścianie, na tym tynku, wobec tego lepiej tam wchodzą w te szczelinki i chyba tak zostawię przy malowaniu dalszej części warsztatu. Natomiast druga warstwa zdecydowanie chyba zastosuje 10% rozcieńczenia i myślę, że to będzie wystarczające. Tak mi się wydaje, no zobaczymy. Znaczy tak, to jest jeszcze kwestia, moi drodzy, pistoletu. Pistolet nie lubi też za gęstej farby, bo no, są problemy przy malowaniu. Mamy z tym doświadczenie jakieś tam nieduże, ale mamy, wobec tego jak jest zbyt gęsta farba, to pistolet też tak nieładnie maluje. Tutaj, moi drodzy, to co widzicie tu, to jest już druga warstwa pistoletem i poprawione wałkiem. Musiałam się przeprosić z wałkiem, mówiłam, że nie zastosuję, ale byłam zmuszona zastosować na suficie i już Wam pokazuję efekt po pomalowaniu sufitu wałkiem. To jest trzecia warstwa, końcowa. Jak są jakieś niedoskonałości, ja tego nie będę już poprawiać, chyba że będą to jakieś miejscowe plamy, ale tak to już tego nie maluję. Tutaj połowę udało mi się zawałkować. Już pokazuję. Widać gdzie skończyłam. Tutaj. Czyli ta strona jest zamalowana już, a ta jeszcze przede mną. No wałkiem jakoś w miarę sprawnie idzie. I tutaj, tu na przykład, moi drodzy, jest pistoletem. Pomalowana druga warstwa grubo pistoletem. I tak widać pewne takie, widzicie, zacieki, więc prawdopodobnie ściany, drugą warstwę ścian będę malować również wałkiem.
Tak mi się wydaje. I mówię o tej części. Pistoletem pojadę pierwszą warstwę. No i ościeża. Pistolet też mi nieładnie maluje. Wolę chyba to zrobić wałkiem, grubiej. To jest kwestia umiejętności posługiwania się pistoletem. Ja takich umiejętności pewnie do końca nie mam i mi średnio idzie. To są kolejne wnioski, że tak powiem. Nie wychodzi mi pistoletem, albo ten pistolet może też nie jest taki, jak być powinien, bo tutaj zrobiliśmy testy kolejne i tak nam trochę wychodzi, jakby prawa strona była mocniej malowana od lewej. Widzicie? Tutaj to widać. Tu. Więc coś z tym pistoletem też jest nie tak. Trzeba go ciągle czyścić, bo tam się zatyka, zakleje się ten wylot farby, także no jest z tym trochę zabawy. No i jeszcze zastosowałam jeden trik. Sprawdziłam, ta ściana jest zagruntowana gruntem wcześniej. Chcę sprawdzić, czy to też nie jest kwestia tej chłonności tynku, bo to jest nowy tynk robiony z betoniarki, więc wiadomo, chłonność może być różna w zależności od tego, że tu się trochę więcej wapna, tam trochę więcej cementu i takie tam historie. Wobec tego może być tak, że te wszystkie plamy też takie tu niby tak samo malowane, ale... Także będę malować tą ścianę jeszcze wcześniej i sprawdzę, czy czasem nie będę gruntować ścian wcześniej, bo jak się okaże, że zdecydowanie łatwiej jest malować pogruntowaną ścianę, to będę to gruntować. Skończyłam. Calutki sufit, przynajmniej na tej części. Zamykam ten sufit, nie wracam do niego. Uważam, że jest zdecydowanie lepiej niż było. Farba jest wyrównana. Jest super. I teraz pewnie zastanawiacie się, po co ja w ogóle pomalowałam go wałkiem, a nie ponownie pistoletem. Dlatego, że już przy drugiej warstwie, jak malowałam pistoletem, nie widziałam, gdzie maluję. W sensie praktycznie w ogóle nie było widać, jak nakłada się farba i miałam bardzo duży problem z nakładaniem tej farby. Dlatego stwierdziłam, że sufit pomaluję wałkiem od dołu i faktycznie to się sprawdziło. Ja dokładnie wiedziałam, gdzie nanoszę warstwy. Kiedy stawałam na tym rusztowaniu i kiedy głowę miałam pod sufitem, nie widziałam, gdzie zostało już pomalowane. Robiłam to na czuja i może dlatego też tak to nieładnie i nierówno wyszło. Natomiast wałkiem jest już naprawdę ekstra i ja to już tak zostawiam. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to pomalowałam sobie również też 2 ościeża dokładnie już farbą na gotowo. No i tutaj, jak widzieliście wcześniej, jest już również pomalowana ta część. Tutaj na gotowo, a tą będę malować już później. Się zmienia tutaj, fenomenalnie się tutaj zmienia, bardzo się cieszę, że idzie do przodu. Jak sobie przypomnę, ile tu pracy zostało włożone, od czego my tutaj zaczynaliśmy. Droga była długa i kręta, wyboista. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to oczywiście zapraszam do poprzednich odcinków. Stworzyliśmy specjalną playlistę o metamorfozie Starej Obory. Zapraszam tutaj, pojawi Wam się link do tej playlisty. Kto ciekawy, to niech zajrzy. Efekt końcowy zobaczycie w następnych odcinkach. Zapraszam, kto ciekawy, niech śledzi. Ciao!